Cześć! Siemanko! Witajcie kochani! Właśnie rozpoczynamy sezon 2026 i aktualnie jedziemy do Francji w Ardeny. Kierujemy się do miejscowości bardzo blisko granicy belgijskiej. Ze względu na odległość od naszego domu, czas dojazdu to około 4 godzin, także dosyć blisko. Podczas naszego pobytu we Francji planujemy troszeczkę pochodzić po górkach, troszeczkę pojeździć rowerkami, więc w przyszłych filmach będziecie mogli zobaczyć, co udało nam się zwiedzić i jakie atrakcje zaliczyć. Nasz weekend spędzimy na kempingu du Port d'Isère w miejscowości Monterme, więc za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak on wygląda w całości. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam nazwę zarówno kempingu, jak i miejscowości, więc tutaj poniżej będziecie mieć napisane, jak to poprawnie wygląda. Zbliżamy się już do kempingu. Po przejechaniu mostku tutaj skręcamy w prawo. Kemping du Port d'Isère. Idziemy się zameldować i zaraz Wam pokażemy, jak wygląda cały kemping. Jesteśmy już na miejscu. Na recepcji wszystko poszło bardzo szybko. Zapłaciliśmy pozostałą część kwoty, ponieważ 20 € wpłacaliśmy zaliczki przy rezerwacji. 3 noce tutaj kosztują nas 68 € wraz z prądem i mamy tutaj parcelkę nad samą rzeką. Zaraz Wam to pokażę z drugiej strony. Spójrzcie, tam jest recepcja. Tutaj są inne parcelki, a tu jest nasza numer 18. Teraz będziemy się rozkładać. Tak to wygląda. Mamy bardzo dużo miejsca tutaj. No i możemy sobie tutaj zejść nad wodę. Jesteśmy już w całości rozpakowani. Tutaj już mamy cały środek w namiocie przygotowany. Takie mamy widoczki z naszej parcelki. Naprawdę jest rewelacyjna pogoda dzisiaj. Jest 21 stopni, piękne słońce, bez wiatru. A teraz czas na spacer po kempingu. Oczywiście zaczniemy od recepcji. Kemping Port d'Isère. Oczywiście tutaj wrzucę Wam lokalizację. Tam mamy stację benzynową i sklep. Tutaj mamy recepcję po prawej stronie i cały wjazd na kemping. Pan, który tu pracuje, jest bardzo miły. Zobaczcie, tutaj załatwiamy wszelkie swoje formalności. Tak to wygląda. I jest minimalny problem z tym, żeby porozumieć się tutaj w języku angielskim, ale nie ma się czym martwić. My używaliśmy translatora i po prostu dogadywaliśmy się tutaj z panem po francusku przez translator, więc nie ma z tym problemu. Przy recepcji tutaj wyrzucamy śmieci. A skoro jesteśmy tutaj na wjeździe, to pokażę Wam tą część najpierw. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy sobie nalać wodę. Oczywiście stół do ping-ponga. Trochę zniszczony, ale może nawet z niego skorzystamy, ponieważ mamy swoje paletki. A tutaj w tym budynku mamy sanitariaty. Najpierw pokażę Wam tutaj tą część. Są to sanitariaty damskie i męskie wspólnie. Więc tak, tutaj mamy umywalki z lustrami, jest ich tutaj kilka i mamy tutaj również kilka toalet. Dokładnie jest ich tutaj 4, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. A tutaj mamy prysznice. Tak wyglądają, również jest ich tutaj 4, takie mniejsze i jeden większy dla osób niepełnosprawnych. Tu jest właśnie łazienka i prysznic dla osób, które właśnie potrzebują tutaj większej przestrzeni, żeby mogły wjechać tutaj wózkami. Jeśli chodzi o ciepłą wodę, to nie było z tym problemu. Już wiecie, jak wyglądają sanitariaty. Teraz pójdziemy dalej. Tutaj są niektóre przyczepki właśnie na stałe, a tuż obok znajduje się miejsce na grilla. Możemy sobie swobodnie tutaj przyjść i zrobić grilla. Do tego mamy ławeczki i stoliki, żeby sobie usiąść. Teraz przejdziemy z tej strony. Tutaj mamy kuchnię, po drugiej stronie sanitariatów. Tutaj możemy umyć naczynia. Widzę, że zamrażarka jest odłączona, więc raczej nie można z niej korzystać. No i oczywiście tutaj dodatkowe miejsce, również żeby sobie móc pozmywać naczynia. Znajdziemy tutaj także przewijak dla dzieci, jeżeli ktoś by potrzebował w tej części. Tak to wygląda. Tam na końcu widzimy miejsce na ognisko.
Tutaj, tak jak już mówiłam, przechodzimy ponownie koło sanitariatów i zaraz Wam pokażę, jak wygląda całość. Tutaj wszystkie parcelki są one ponumerowane, więc nie ma tutaj problemu z tym, żeby łatwo dotrzeć do tej konkretnej, która nas interesuje. Na początku tutaj kempingu mamy kilka przyczep postawionych takich na stałe. Tu po prawej stronie, zobaczcie, tak wyglądają. Natomiast jeżeli pójdziemy główną alejką w dół tutaj do rzeki, to po jednej i po drugiej stronie mamy tutaj parcelki. Tu są parcelki 8, 9, 10. My na przykład stoimy tam dalej na 18. Jest to parcelka z widokiem na wodę. Tutaj parcelki są ponumerowane na drzewach. Tak jak widzicie, tutaj na wprost jest 23. Z tej strony również mamy. Tutaj są numerki około 40. Tu jest 49. Tutaj przy drodze 44. Więc gdyby ktoś chciał jakąś konkretną, no to tutaj warto zwrócić uwagę, po której stronie, które się znajdują. Tutaj mamy na przykład 34 i oczywiście przy wszystkich tych parcelkach jest miejsce, żeby podłączyć sobie prąd, ale do niektórych trzeba mieć dłuższy kabel. Na przykład nam Pan proponował na początku parcelkę numer 14, ale gdy dowiedział się, że mamy długi kabel i nie będzie problemu z tym, żeby się podpiąć do prądu, no to mogliśmy przenieść się właśnie na 18, bliżej tutaj rzeki. Tutaj na samym końcu mamy parcelki numer 27, 28. Jest ich tutaj właśnie kilka w tej części, ale tak jak sami widzicie, kemping jest bardzo mały. I aktualnie jest naprawdę bardzo mało osób też tutaj. Nie wiem, zobaczymy, czy jeszcze dojadą, ponieważ jest piątek popołudnie. Tak jak mówiłam wcześniej, my rezerwowaliśmy 2 tygodnie temu miejsce tutaj przez stronę internetową. Był problem, żeby zarezerwować, więc wysyłaliśmy maila ze wszystkimi danymi, dostaliśmy odpowiedź zwrotną i wtedy już mieliśmy podaną kwotę tam, jaką musimy zapłacić za te 3 doby, plus do tego link do płatności 19 euro takiej zaliczki. Od ostatnich parcelek tutaj mamy zejście do wody, więc jakby ktoś chciał, nie wiem jak tu jest z pływaniem kajakami lub takimi rzeczami, ale no jest tutaj możliwość zejścia, także tak to wygląda. Teraz wracamy w drugą część ponownie. Po przeciwnej stronie kempingu, tam po drugiej stronie rzeki, jest ścieżka rowerowa i za niedługo będziemy chcieli się tam wybrać. Nie wiem, czy akurat w tą stronę pojedziemy dzisiaj, czy dopiero w niedzielę, ale zaraz będziemy właśnie się zbierali na rowerki, więc też zobaczycie, co jest tutaj w najbliższej okolicy. I tak jak mówiłam, jedne z tych ostatnich parcelek to jest tutaj 28, 31, więc jeżeli ktoś chciałby być tak bardziej na uboczu, no to proponuję wybierać te parcelki. Z tym, że jest 3 po południu, no i jest tutaj dosyć dużo cienia. Więc tutaj są te drzewa i ze słońcem tutaj jest problem. Ponownie znajdujemy się tutaj przy parcelce 10, 9, 8. Większość z parcelek jest pusta. I teraz pójdziemy tutaj od recepcji w tą stronę. Zobaczycie pozostałą część i tutaj właśnie pokażę Wam z bliska, jak wygląda grill. I miejsce tutaj, gdzie można sobie usiąść i z tego korzystać, ale jest zakaz słuchania głośnej muzyki. Tutaj są 2 przejazdy. Tu jest jedna alejka, właśnie ta, którą idziemy, i druga jest tam po tamtej stronie i tam stoi z tyłu właśnie nasz Ford. A tutaj jest, tak jak mówiłam, miejsce wspólne. Zobaczymy, w jakim stanie są grille. Oj, tutaj nie ma nawet kratki na tym, ale tutaj są kratki, tylko są, no, jak widać, dosyć mocno brudne. Więc nie wiem, czy ktoś w ogóle z tego korzysta. My mamy swojego grilla, więc na pewno nie będziemy z tego korzystali tutaj. I tam stoi nasze autko. Oczywiście można tutaj być z pieskami, ale zwierzaki muszą być na smyczy. Także o tym też trzeba pamiętać. Tam jest nasza parcelka numer 18. Tu jest jako ostatnia 16 i 15, więc tutaj też można sobie z tej strony stanąć i też mieć dużo swobody. I po tej stronie jest zdecydowanie więcej słońca niż po tej, w której byliśmy poprzednio. No i tutaj mamy cały wolny plac. I jest to miejsce na ognisko, ale nie wiem, jaki jest koszt ogniska i czy jest możliwość w ogóle palenia go tutaj. Więc kemping jest bardzo mały, jak sami zauważyliście. Tych parcelek nie jest zbyt wiele, ale wszystkie są dość duże i naprawdę swobodnie można się na nich rozłożyć. Ja sobie przejdę teraz z tej strony po prostu na skróty.
do naszego autka i będziemy się zbierać i ruszamy na rowerki. Nasze autko tutaj już popakowane, wszystko jest schowane, zostaje na kempingu, a my ruszamy. Ogólnie to mój chłop już uciekł i jak zwykle zostawił mnie gdzieś z tyłu, a ja nawet nie wiem, w którą stronę on chce jechać. Więc teraz ruszamy. Od kempingu skręciliśmy w lewo i pojechaliśmy do miasteczka, przejechaliśmy przez nie i tutaj przez ten most, który widzicie za mną, dotarliśmy tutaj do tego punktu, robimy sobie krótką przerwę, chcemy tutaj troszeczkę zobaczyć, co się dzieje wokół, a już Wam pokazuję. Tu jest właśnie ten most, którym przyjechaliśmy i teraz tam dalej, jakbyśmy pojechali, to jest kolejny parking dla kamperów. Tutaj można stać sobie za darmo prawdopodobnie, ale zaraz tam podjedziemy i Wam pokażemy go z bliska, jak to wygląda. Korzystając z tego, że wybraliśmy się na rowerki, pokażę Wam tutaj mapkę. Jest to trasa rowerowa, która ma 130 km długości. Prowadzi ona tutaj wzdłuż rzeki przez różne miejscowości, ale jest o tyle właśnie fajna, że po trasie mamy tutaj różne miejscowości, różne kempingi, różne lokacje, gdzie możemy się zatrzymać i nie musimy tej trasy pokonywać na raz. My aktualnie znajdujemy się tutaj, w tym miejscu. No i po prostu zrobimy sobie jeszcze parę kilometrów dzisiaj i będziemy wracać na kemping. Zobaczcie, tam jest most, przez który przejeżdżaliśmy. Tutaj sobie cumują statki, a tu jest parking, na którym można sobie zaparkować. Także sami widzicie, jest fajne, rewelacyjne miejsce, jeżeli ktoś chciałby się zatrzymać. I nawet widzę, są tutaj osoby podpięte do prądu, który znajduje się tutaj przy statkach. Więc jest też taka możliwość. A tutaj mamy znak informacyjny, właśnie co do tego, jak tutaj można stać. A my jedziemy dalej. Trasa, którą przejechaliśmy do tej pory, jak widzieliście, jest rewelacyjna, prowadzi cały czas wzdłuż rzeki. Naprawdę jedzie się nią bardzo fajnie. I teraz Wam pokażę jeszcze na mapce. Przyjechaliśmy tutaj z Monterme, drugą stroną właśnie i teraz znajdujemy się w tej miejscowości. Nawet nie będę próbowała tego przeczytać, bo niestety, ale nie wiem, jak to poprawnie będzie brzmiało. Więc jesteśmy teraz w tym miejscu. Musicie zobaczyć, że tutaj właśnie jest ten most, ale ze ścieżki rowerowej, którą my przyjechaliśmy, dojeżdżamy tutaj do punktu, gdzie możemy wypożyczyć takie rowerki i sobie tutaj właśnie nimi pojeździć. Także naprawdę bardzo fajna alternatywa dla kogoś, kto jest tutaj na miejscu i chciałby skorzystać z czegoś takiego. Więc takie 4-osobowe, 2-osobowe, bardzo fajna sprawa. Mamy tutaj również takie meleksy, które tutaj obwożą turystów, ale dodatkowo znajduje się tutaj kolejny parking, gdzie stoją kampery. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to wygląda tutaj z czasem i płatnościami, czy jest to darmowy parking, czy płatny, ale również jest tutaj takie miejsce, gdzie można się zatrzymać i zostać sobie tutaj na noc. A my teraz jedziemy dalej. Wzdłuż rzeki tutaj, jak sobie jeździmy, znaleźliśmy kolejny punkt, gdzie można zatrzymać się kamperkami i jest to naprawdę rewelacyjne miejsce. Nawet nie spodziewaliśmy się, że jest tutaj tak wiele takich punktów. I tutaj właśnie również można sobie stanąć autami elektrycznymi i je doładować. Aktualnie, jak widzicie sami, tu budka jest zamknięta, ale ten parking jest naprawdę bardzo duży i z tego, co się orientuję, to on jest otwarty tutaj tak formalnie od maja do września, ale nawet już teraz w kwietniu stoją tutaj ludzie. Także jak sami widzicie, możliwości jest wiele. A my teraz jedziemy. Co jakiś czas tutaj przy tej ścieżce są właśnie takie sprzęty, żeby sobie poćwiczyć. Już któryś z kolei właśnie mijaliśmy teraz. Nie są one w jednym miejscu wszystkie razem, tylko co jakiś czas stoi jeden. I za każdym razem jest inny. Ogólnie nie zrobiliśmy zbyt wielkiego researchu, co chcemy tutaj zobaczyć i zwiedzić. Dzisiaj po prostu wybraliśmy się na rowerki, żeby zobaczyć, co jest w okolicy i po prostu się troszeczkę poruszać. Więc tak sobie jeździmy tylko wokół, bez żadnego konkretnego celu. W sumie po 12 kilometrach dotarliśmy
tutaj. Przejechaliśmy przez tą miejscowość tutaj cały czas wzdłuż i teraz będziemy wracać do naszej miejscowości, tam do Montmerme, gdzie mamy kemping. Zdecydowanie na pewno zatrzymamy się jeszcze gdzieś w Montherme, tam w centrum, może właśnie skorzystamy z jakiejś restauracji. A teraz jedziemy, żeby tam właśnie wrócić i widzimy się na miejscu. Postanowiliśmy tutaj zajrzeć do pizzerii i zjeść coś na kolację, może pizzę, może kebaba. Zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć menu lokalu, który wybraliśmy. Oczywiście wszystko jest po francusku. Mamy tutaj kilka rodzajów pizzy do wyboru. W cenie mniej więcej 12,50-13 euro za pizzę. Do tego mamy tutaj kebaby, nuggetsy, burgery. Ja wybrałam sobie pizzę 4 sery, a Bartek wziął sobie kebaba na talerzu w cenie 10 euro. Do tego zamówiliśmy sobie po piwku, więc teraz czekamy. O, właśnie przyszło nasze lokalne piwko. Tak wygląda. Ja już dostałam swoje zamówienie. Tak wygląda moja pizza 4 sery z oliwkami. Wygląda całkiem nieźle. A tak wygląda tutaj Bartka kebab na talerzu ze wszystkimi dodatkami, plus do tego jeszcze pieczywo. Zjedliśmy bardzo dobrą kolację tutaj w tej pizzerii. Pizza była pyszna, kebab tak samo. Za całe nasze zamówienie pizza, kebab plus 3 piwka regionalne zapłaciliśmy 36 euro. Teraz już wracamy na kemping, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!